Oddał życie za bliźniego w obozie Auschwitz w sierpniu 1941 roku, za co 41 lat później został ogłoszony świętym. Ale jego wielka ofiara nie może przysłaniać dzieła jego życia. To on założył Rycerza Niepokalanej w 1922 roku, najpopularniejszy polski miesięcznik religijny wszechczasów i jeden z największych polskich dzienników katolickich. Ojciec Kolbe stworzył Niepokalanów, największy klasztor męski na świecie, z jedyną na świecie strażą pożarną składającą się z zakonników. W ciągu kilku lat stworzył kopię Niepokalanowa i Rycerza Niepokalanej w Japonii. Przygotowywał się do założenia własnego radia. Chcąc dystrybuować swoją prasę za pomocą samolotów, marzył o budowie pojazdu kosmicznego. Wyznawał przy tym skrajne ubóstwo. Ojciec był tkaczem, miał jakiś warsztat tkacki, w którym pracowała również matka. Zatrudniali jakichś ludzi i faktycznie było tak, że w momencie, kiedy przyszło to uprzemysłowienie, to oni z jednej strony prowadzili w dalszym ciągu zakład w domu, ale z drugiej strony pracowali w fabryce. Potem był element takiej przedsiębiorczości, że w pewnym momencie ojciec ten swój warsztat tkacki zamknął i otworzył sklep. Ale ponieważ miał dobre serce, bardzo często robotnikom z fabryki, z innych fabryk tkackich dawał towar na kredyt, a oni tych kredytów nie spłacali, w związku z czym ten jego sklep upadł. On z bratem zawsze odwiedzał rodziców, kiedy oni już pracowali w wielkich przedsiębiorstwach tkackich. I on widział, jak wtedy te przedsiębiorstwa funkcjonowały. Wbrew temu, co się często opowiada, w Łodzi czy w Pabianicach, to wcale nie były przedsiębiorstwa nastawione tylko na wyzysk. Rzeczywiście ludzie pracowali w nich bardzo długo, to jest prawda, ale po pierwsze były zawsze zachowane przerwy, a po drugie mądrzejsi przedsiębiorcy budowali wokół tych fabryk szkoły. Do jednej z takich szkół chodził i Maksymilian Rajmund jeszcze wtedy, i jego bracia młodszy i starsi, i infrastrukturę taką pomocniczą. Oni odwiedzali zarówno te szkoły, jak tą infrastrukturę, jak i te zakłady pracy. I tam uczył się wyraźnie Maksymilian tego, co później przerzucił na Niepokalanów. Znaczy zbudował z niego tak naprawdę ultranowoczesną firmę, ale do pewnego stopnia wzorowaną właśnie na tych kapitalistycznych wzorcach przenoszonych z Pabianic, z Łodzi i z innych miejsc, wkładając w to jeszcze oczywiście życie zakonne i bardzo mocno rozwiniętą duchowość. Na kształtowanie się przyszłego maryjnego przedsiębiorcy miało więc wielki wpływ jego najbliższe środowisko oraz pewne wydarzenie, do jakiego doszło w kościele w Pabianicach. Jako chłopiec matka w tym momencie bardzo mocno go, a była nerwową kobietą, choleryczną, nakrzyczała na niego, powiedziała: Mundek, co z ciebie wyrośnie w ogóle, co z ciebie będzie? I on pobiegł wtedy do swojego miejscowego kościoła, klęknął przed obrazem Matki Bożej i miał mieć o tym wiele lat później, opowiadała jego mama, miał mieć wizję, on sam o tym nigdy nie mówił, miał mieć wizję, w której Maryja podaje mu dwie korony, białą i czerwoną, czystości i męczeństwa i mówi, którą wybierasz? I on miał powiedzieć obie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy on był na misjach w Japonii, Matka Boża mu się objawiła. On tego wprost nigdzie nie mówił, natomiast ze wspomnień braci wynika, że gdzieś między wierszami próbował coś na ten temat powiedzieć. Maryja rewanżowała się łaskami, a także bezpośrednią pomocą finansową. Brakuje pieniędzy na zapłacenie drukarzom. Maksymilian modli się przed ołtarzem Matki Bożej i widzi nagle, że jest tam jakaś koperta. Otwiera tą kopertę i akurat znajduje dokładnie odliczoną sumę pieniędzy. Już w Rzymie, w momencie, kiedy obchodzona była rocznica powstania masonerii i były wielkie rocznica reformacji, tam były wielkie obchody zorganizowane przez włoską masonerię, bardzo wówczas silną. On widział sztandary Lucyfera
widział groźby wyrażane, a jego mistrz duchowy ówczesny, rektor seminarium franciszkańskiego, wprost mówił, że to media, to gazety są tym głównym polem, na którym atakują masoni, atakują ateiści, atakują ludzie niewierzący. I to był jedna inspiracja. Druga inspiracja była taka, że on wrócił do Polski i też zauważył, że tak naprawdę do ludzi prostych, ludzie prości nie mają swoich katolickich gazet. I wtedy dochodzi do wniosku, że żeby ewangelizować, musi znaleźć inną formułę i wymyśla Rycerza Niepokalanej, który jest z każdej strony, można powiedzieć, wariactwem. Pierwsze numery tego pisma wychodzą właściwie bez żadnych funduszy, bez żadnych pieniędzy. Maksymilian nie ma nic na to. Te pieniądze się znajdują u niego w sposób w miarę, znaczy w taki sposób jakby nadprzyrodzony, cudowny. Spotyka się z rezerwą w środowisku swoich współbraci zakonnych, którzy się po prostu zwyczajnie z niego śmieją. To się dzieje w sytuacji, kiedy jest galopująca inflacja. Znaczy marka polska wtedy jeszcze traci wartość z dnia na dzień. W związku z tym nawet jak zbierzemy jakieś pieniądze konieczne do wydrukowania czegokolwiek, to one 3 dni później mogą już na to nie wystarczyć. Tak zresztą było. Pierwszy numer został wydrukowany, wszystko zostało opłacone i nagle okazuje się, że nie wydadzą mu tego numeru, jeśli on nie dopłaci stosownej sumy. Rycerz Niepokalanej startuje w Krakowie. Z Krakowa do Grodna Maksymilian przeprowadza się z jedną walizką. Z jedną walizką, w całej tej jednej walizce gromadzi się zamyka się całe jego wydawnictwo. To jest walizka z czcionkami. W momencie, kiedy przeprowadza się z Grodna do Niepokalanowa, cały majątek wydawnictwa mieści się w kilku wagonach kolejowych. Takim chwytem, który on na pewno przyniósł do Polski, czy go gdzieś podpatrzył, czy nie, no to jest dyskusyjne, to był pomysł, żeby związać klienta, związać czytelnika z redakcją, pokazując mu redakcję. To są te kalendarze, w których mamy zdjęcia pokazujące i opisujące, co robi który zakonnik, jak tnie, jak wygląda ich codzienna praca, jak się modlą. To się pojawiało także później w Rycerzu Niepokalanej. To bardzo mocno związało czytelników z redakcją. To setki listów przychodziły do ojca Maksymiliana, gdzie opisywano, że to niezwykłe, teraz już wiemy, jak to wygląda, jak to ciekawe, jakie to jest fajne, jakie to interesujące. Druga rzecz to jest to, że ojciec Maksymilian początkowo sam odpisywał na tak naprawdę każdy list. W latach 30. pisała do niego taka komunistka, która mówi: przestańcie mi już przysyłać to pismo, ja jestem komunistką, a wy od 10 lat wysyłacie mi Rycerza Niepokalanej. Nie mogę tego czytać, za każdym razem jak to czytam, to płaczę. I on to zacytował w całości. I na końcu taka refleksja, no ale może Niepokalana nawet nie nawróci. I krótki komentarz świętego Maksymiliana, który mówi: módlcie się za nią. Więc znowuż budowanie relacji. Widzę tam właściwie mówienie takim językiem, my go dzisiaj nazywamy językiem miłości. To znaczy nie ma ataku, nie ma żadnych ataków na wrogów. Nawet ziemię pod Niepokalanów musiał sobie w cudzysłowie zdobyć. Tak? Dzisiaj startupowcy mówią o fundraisingu. I też dynamika i te wszystkie struktury organizacyjne, które udało mu się stworzyć, które spowodowały, że Niepokalanów w tamtym czasie stał się największym klasztorem na całym świecie. Tam było ponad 700 osób. Żyło, pracowało, modliło się i tak naprawdę to wzrosło od zera. Uważał, że jeżeli faktycznie ma podbić świat, to musi się mieć maszyny drukarskie, sprzęt, a także know-how najwyższej jakości. Jego brat Alfons, gdy układał schemat organizacyjny Niepokalanowa, korzystał z najnowszych osiągnięć nauk o zarządzaniu ówczesnych. Gdy była mowa o maszynach, to ściągali najlepsze maszyny z Niemiec, czy tam z Japonii, już nie pamiętam, które zapłacili mnóstwo pieniędzy, ale te maszyny pod okupacją zostały wywiezione do Niemiec, bo okazały się tak dobre i podobno służyły tam jeszcze do lat 70. To był człowiek, który gdy Żwirko i Wigura osiągali laury w lotnictwie, on zdążył wysłać 2 swoich braci
na kurs pilotażu, ponieważ słusznie doszedł do wniosku, że zamiast się bujać pociągiem przez Związek Radziecki do Japonii, a później przecież planował Niepokalanów w Indiach, o wiele lepiej będzie zapewnić sobie transport lotniczy na własną rękę. Święty Maksymilian w swoich notatkach jeszcze ze studiów w Rzymie obmyślał etereoplan, pojazd kosmiczny. Nie wiem, czy dałoby się go zbudować w taki sposób, jak on to planował, ale jestem przekonany, że gdyby się okazało, że dla realizacji strategicznego celu przedsiębiorstwa, czyli podbicia całego świata dla Niepokalanej, trzeba mieć pojazd kosmiczny, to prędzej czy później święty Maksymilian znalazłby pieniądze i na te inwestycje i doprowadziłby ją do szczęśliwego końca. Mały dziennik był pomyślany jako pismo do ludzi prostych, niespecjalnie wykształconych, którym podajemy wiedzę o świecie w taki sposób, w jakim oni są w stanie przyswoić. Natomiast on sam mówił, nie musimy się bać tego sformułowania, znaczy nie piszemy do inteligencji, piszemy do ludzi prostych. To znaczyło u niego Brukowiec. Zakonnicy, tak samo i święty Maksymilian nigdy nie ukrywał tego, ile kosztuje wydrukowanie i wyprodukowanie jednego numeru. I ta cena widniała na pierwszych numerach Rycerza Niepokalanej i widnieje do dzisiaj. Jest to coś takiego, też takie działanie trochę psychologiczne, że jak widzisz cenę, ile coś kosztowało, no to głupio ci jest dać trochę mniej. Zazwyczaj dasz albo tą równowartość, albo dorzucisz więcej. Dzisiaj bardzo modne jest pojęcie ekonomii wdzięczności. Śmiem twierdzić, że święty Maksymilian to pojęcie wymyślił już dawno. Rycerz Niepokalanej rozchodził się w dość specyficznym systemie i modelu biznesowym, ponieważ to była gazeta wprawdzie nie darmowa, ale rozdawana za dobrowolną ofiarę. To znaczy, mogłeś sobie wziąć i nie zapłacić. Mogłeś otrzymać od kogoś i nie zapłacić, jeżeli uważałeś, że nie jest warta. Więc można nawet stwierdzić, że święty Maksymilian udzielał gwarancji satysfakcji. Bardzo dziś popularnej w marketingu internetowym. Wszelkiego typu akcje w rodzaju dystrybucji bezpośredniej, rycerza, czy zachęcania czytelników do stania się apostołami marki i by oni sami kolportowali rycerza. To wszystko są rzeczy, które dziś ćwiczymy, nazywamy je z angielska i co roku wychodzi jakaś mądra książka, która objawia na przykład ekonomię wdzięczności, crowdsourcing. No, czym jest zachęcanie czytelników do bycia dystrybutorami gazety, jak nie crowdsourcingiem? Spieszmy się więc, by ogłosić Maksymiliana Kolbę patronem startupowców, zanim fachowcy z branży marketingowej zaczną domagać się, by i ich twórca Niepokalanowa objął duchową opieką. Był startupowcem jak na swoje czasy, bo jego inicjatywy raz, że istnieją do dzisiaj, chociażby Straż Pożarna, chociażby Radio Niepokalanów, które jest węzłem, ale był niesamowitym przedsiębiorcą, który może być inspiracją dla dzisiejszych młodych ludzi. Fenomen niepokalanowskiego klasztoru polegał na tym, że było tu naprawdę ubóstwo. Baraki drewniane, kaplica drewniana. Wszystko to z jednej strony przerażało, ale też i pociągało młodych ludzi. Nie pukali oni do klasztoru w Gnieźnie, w Warszawie,
ale właśnie do klasztoru niepokalanowskiego, gdzie było tutaj ubóstwo, tak jak Maksymilian powiedział, przychodząc tutaj z Grodna, skrajne ubóstwo. Będzie tutaj ofiara, poświęcenie i rzeczywiście tak było. Jakby to było, jak sobie człowiek uświadomi, jak bardzo dużo oni pracowali, to rzeczywiście pokazuje się też geniusz jego zarządzania. Bo oni rano zaczynali od modlitwy, po czym szli modlitwa, śniadanie, praca. Modlitwa. Obiad, krótka rekreacja, czyli krótki odpoczynek, praca. Modlitwa, praca. Kolacja, modlitwa i dłuższa rekreacja. Efekt był taki, że wprawdzie oni pracowali tam około 10 godzin, jakby dobrze zliczyć wychodziło, to mieli to bardzo mocno poszatkowane. W efekcie mieli momenty odpoczynku. A może dokładniej lepiej byłoby powiedzieć odpoczynku, to znaczy zajmowania się czym innym. W jego celi było biurko, na niej stała maszyna do pisania. Poza tym miał pryczę, pod pryczą, tak jak każdy ojciec, miał miskę, w której się mył. Do tego miał stołek i klęcznik. Tyle. Żadnych innych gadżetów w jego celi nie było. Natomiast jego bracia żyli jeszcze ubożej, w jeszcze większym ubóstwie. Na sali spało ich po 30, po 40 i pracowali tutaj w drukarni na nocną zmianę, kiedy samo wydawnictwo i przedsiębiorstwo było aż tak, można powiedzieć, rozwinięte, to tym bardziej tej pracy tu nie brakowało. W związku z tym noc miała dokładnie taki sam program jak dzień, łącznie z tym, że mieli specjalnych księdza albo dwóch, których w nocy duszpastersko obsługiwał. Wysyłał braci na dokształty, choćby to, co jest pewne w Niepokalanowie, to był brat zegarmistrz. Do dziś przecież jest podręcznik brata Podwapińskiego o prawdziwej konstrukcji zegarka. Bo prawdziwy zegarek to nie ten, co idzie na baterię, tylko ten, co jest nakręcany. Czy brat Maurycy, który był bratem rzeźbiarzem, gdzie mamy do dziś niepowtarzalne jego arcydzieło. W Bazylice Niepokalanowskiej cała figura, ta z drewna wyciosana, przepiękna, no jest niepowtarzalna. Nigdzie w Polsce, ani myślę na świecie nie znajdziemy takiej figury niepokalanej, jaka jest w Bazylice. Święty Maksymilian w jednym ze swoich listów zamieszcza taką myśl mi bardzo bliską, że szef powinien być wymagający jak ojciec, ale miłosierny jak matka. Bardzo pięknie ją odnajduje chociażby w korespondencji świętego Maksymiliana z jego ludźmi, gdzie on, mając nawet na tapecie 700 braci, potrafił prowadzić ożywioną korespondencję, gdy jeździł, gdy podróżował z różnymi swoimi, dziś powiedzielibyśmy w cudzysłowie, pracownikami, pamiętając ich historię, pamiętając ich problemy, radząc im nie tylko w sprawach duchowych, ale także w sprawach operacyjnych. Poza tym, że był mistrzem zarządzania poprzez inspirowanie, musiał być mistrzem rekrutacji. Zdanie, które bardzo lubię, a które wyznawał szef Ikei w Polsce, to było zdanie o tym, że on uważa, że każdemu trzeba dać szansę, ale nie każdemu akurat w Ikei. I święty Maksymilian wydaje mi się, że musiał się tą zasadą kierować. No, były takie osoby, które powiedzmy popadały w próżność. Jakieś dezodoranty się pojawiały, jakieś zapachy, prawda, jakieś kapelusze bardzo fajne. Co Maksymiliana trochę powiedzmy kłuło w oczy. Pan na przykład napisał, że jeżeli ktokolwiek dowie się o grzechu nieczystości, to dotyczyło zarówno kobiet, jak i mężczyzn, swojego współbrata, to jeśli o tym nie w ciągu 24 godzin nie poinformuje przełożonego, w tym przypadku świętego Maksymiliana, to zostanie wydalony dokładnie tak samo, jak osoba, która dopuściła się tego grzechu. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, że przy tak wielkiej grupie młodych mężczyzn to jest problem, zarówno w przypadku nieuporządkowania heteroseksualnego, jak i homoseksualnego, który mu natychmiast rozbije wspólnotę. Nad ranem dawał
przez brata tutaj takie pismo, że Niepokalana dziękuję, wypełniłeś swoją bracie rolę, jedź do domu i tam służ. I starał się tak, żeby brat wyjechał jeszcze nad ranem, żeby to nie było ujemnego wpływu na całą wspólnotę. Maksymilian Kolbe był więc nie tylko prekursorem nowoczesnych form zarządzania, ale także możemy go uznać za pomysłodawcę pracowniczych wyjazdów integracyjnych. Bardzo Maksymilian uważał na to, żeby nie było między nimi za bliskich relacji. To znaczy, tak, dzisiaj rozmawiasz z jednym bratem, to jutro rozmawiaj z innym, a pojutrze z jeszcze innym. Tak, żebyście nie zaczęli tworzyć grupek, które będą niszczyć wspólnotę. Natomiast, co ciekawe, Maksymilian także uznał, że każdy brat ma 2 tygodnie w roku prawo do urlopu. W związku z tym zrobił specjalnie dla nich dom wypoczynkowy nieopodal Niepokalanowa, w innym trochę miejscu, gdzie każdy z braci na 2 tygodnie raz do roku wyjeżdżał, żeby tam odpoczywać całkowicie od pracy, ale w środowisku nadal zakonnym, czyli z modlitwą, ale także z boiskami, także z możliwością pogrania w rozmaite gry. Cały czas inspiruje mnie dynamika wzrostu świętego Maksymiliana. On praktycznie po 5 latach, już gdy Niepokalanów osiągnął, jakby to powiedzieć, swoją świetność, tak? Po 5 latach już osiągnął swoją świetność. On zamiast spocząć na laurach, jedzie dalej, jedzie na misję. Coś go dalej pcha do tego, żeby działać i szerzyć to dobre dzieło dalej. Kiedy on w 1930 roku wyjeżdża z kilkoma braćmi na tę misję do Japonii, ostatecznie osiada w tej Japonii, to on jedzie od razu tam z zamysłem takim, że on tam chce wydawać Rycerza Niepokalanej. On ma taki zamysł. I tego Rycerza Niepokalanej udaje mu się tam zrobić. Teksty z języka łacińskiego tłumaczy na japoński jakiś zaprzyjaźniony z nim profesor. W początkowym składzie pomagają jacyś japońscy drukarze. Wydaje się, że w Japonii odniósł sukces dlatego, że zrobił coś, czego nikt przed nim nie robił. On postanowił zrobić tę gazetę znowuż dla zwykłych Japończyków. Uderzył wątkiem kobiecym, czyli jakby maryjnością, która jest bliska Japończykom, bo jakby to powiedzieć, w tym szytoizmie jest tyle różnych bóstw, że jest też masa bogiń. Więc jakby to powiedzieć, to jest to, co ich porwało. I ostatnia kwestia, oni widzieli przykład ich życia. Znaczy, znowuż my sobie rzadko uświadamiamy, w jak wielkiej biedzie oni żyli. Pierwsze świadectwa Japończyków, którzy się nawracali bardzo powoli, brzmiały w ten sposób. Nie szliśmy do nowoczesnego kościoła, w którym wszyscy są świetnie ubrani i doskonale funkcjonują, tylko szliśmy do klasztoru, w którym żyli ci ludzie tak biednie, jak najbiedniejsi z Japończyków. Już za czasów Maksymiliana zaczęto przyjmować pierwszych Japończyków do nowicjatu. Ci pierwsi nie wytrwali. Także dlatego, że jak mówił Maksymilian, nie mówiliśmy do nich po japońsku, oni się czuli wyobcowani. Ale bardzo mocno święty Maksymilian kładł nacisk na to, jeżeli jesteście w grupie i w tej grupie jest nawet 6 Polaków i 1 Japończyk, to rozmawiacie ze sobą po japońsku. Maksymilian polecił budować kompleks poza miastem. Gdy więc na Nagasaki zrzucono w sierpniu 1945 roku bombę atomową, w budynkach klasztornych wypadły jedynie szyby. Klasztor w Nagasaki i muzeum istnieje do dziś. Dusze wiernych krzepi także tamtejszy rycerz Niepokalanej. Po wkroczeniu Niemców do Niepokalanowa działalność wydawnictwa została zawieszona.
Zakonnicy w dużej mierze pomagali uchodźcom i wypędzonym przez okupantów. Ojciec Maksymilian został aresztowany we wrześniu 1939 roku, po czym go wypuszczono. 17 lutego 1941 roku hitlerowcy zabrali go na Pawiak, a stamtąd trafił do obozu w Auschwitz, gdzie oddał życie za Franciszka Gajowniczka, żołnierza wrześniowego, którego skazano na śmierć w odwecie za ucieczkę współwięźnia. Na aresztowanie miał wpływ jeden pełen metafor artykuł, który ukazał się w Rycerzu Niepokalanej w grudniu 1940 roku. Prawda jest jedna. Znana to nam rzecz, a jednak w życiu praktycznym nieraz postępuje się tak, jakoby i nie, i tak w tej samej sprawie mogło być prawdą. I tak, jeżeli prawdą jest, że Bóg istnieje, w błędzie są bezbożnicy, co twierdzą, że Go nie ma. Jeśli Go zaś w istocie nie było, myliliby się ci wszyscy, co wyznają jakąkolwiek religię. Dalej, jeżeli prawda jest, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, prawdą jest to, czego uczył i to, że był wcielonym Bogiem. Jeżeli zaś by nie zmartwychwstał, wszystkie religie chrześcijańskie nie mają racji bytu. Co za potęga prawdy! Potęga iście nieskończona, Boża.